Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Niemczech, o sytuacji po wyborach, w których partia AfD zajęła drugie miejsce. Ich minął miesiąc, czy troszkę więcej i już jest liderem wszystkich sondaży, najpopularniejszą partią w Niemczech. A jednocześnie niemieckie partie się dogadały i zapowiedziały, co będą robić. Co będą robić? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty, wszystkich patronów. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Ono jest niezwykle ważne. Dzięki temu ten program jest niezależny. Takim był, takim jest i takim na pewno będzie. Zachęcam do dołączenia do tego grona. Możecie Państwo współtworzyć Układ Otwarty, wspierając ten program w serwisie patronite.pl. Zachęcam serdecznie. Dziękuję bardzo i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Casaplaya, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casaplaya to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Hallow, katolicka aplikacja dbająca o Twój rozwój duchowy. Medytacje, modlitwy, muzyka, audiobooki i treści do snu. Pobierz z linku w opisie. Marek Cichocki, profesor Collegium Civitas, współautor słynnego podcastu Niemcy w ruinie. Dzień dobry. Witam. Teraz już Uniwersytet Civitas. Ale podcast ten sam. Uniwersytet Civitas. Tak, Przepraszam. tak. Ale to od Zmieniło się kilku nazwa. dni, więc nie musisz się czuć... Czy nie musimy jeszcze raz nagrywać tej Nie. czołówki? Wszystko było dobrze. Podcast ten sam, ciągle bardzo dobry, ale też ostatnio wykładowca Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Miałeś tam zajęcia razem z Anią Kwiatkowską. Tak, z koleżanką właśnie Anną Kwiatkowską, z koleżanką z podcastu. Bardzo nam się to spotkanie podobało i ta rozmowa, którą też mieliśmy z uczestnikami szkoły. Bardzo fajne grono, żywa dyskusja, ludzie bardzo zainteresowani różnymi sprawami, więc rozmowa z nimi była przyjemna, była wielką przyjemnością. No i ja mogę tylko jakby polecić wszystkim, którzy by chcieli takich rozmów mieć więcej, żeby uczestniczyli w takiej szkole. Bardzo Ci dziękuję za te słowa. A właśnie jest moment, kiedy możecie Państwo aplikować. Trwa rekrutacja do następnej edycji. Jest dużo zajęć o różnych miejscach na świecie, takich jak Niemcy, Francja, Rosja, o geopolityce, o bezpieczeństwie, ale też jest bardzo dużo zajęć takich, jak są możecie spotkać czasem na studiach MBA, ale u nas one mają trochę inny charakter. Znakomici wykładowcy, tacy jak tu obecny Marek Cichocki, Dziękuję. ale wielu innych. Zobaczcie Państwo na stronie szkolaprzywództwa.pl. AfD tymczasem jest najpopularniejszą partią w Niemczech. No właśnie, to jest ciekawe, bo mam wrażenie, że właśnie dzisiaj, obecnie, to AfD przestało być takim głównym tematem niemieckiej polityki za sprawą tego, że doszło do uzgodnienia jednak umowy koalicyjnej, że rząd Fryderyka Merza z socjaldemokratami, chadeków i socjaldemokratami raczej już powstanie, no już nic tutaj wielkiego na drodze do powstania tego rządu pojawić się nie może. I w związku z tym raczej ta dyskusja w Niemczech koncentruje się wokół tego, a faktycznie AfD zyskuje. Po raz pierwszy ma w niektórych badaniach największe poparcie społeczne. Jest tą partią, która jest na samym szczycie rankingów. To wynika z bardzo konkretnych powodów, o których pewnie sobie powiemy, ale mam takie wrażenie, jakby trochę właśnie
AfD nie wiedziała, co ma robić dalej. To się pewnie zmieni, jak ten rząd wystartuje, wtedy będzie opozycja mogła w niego bić bezlitośnie w różnych sprawach, więc może ten moment takiego zawieszenia AfD, ja mam takie przynajmniej wrażenie, szybko minie, ale zobaczymy. Ale gdyby to, co się teraz stało się 2 miesiące temu, to może byłby inny rząd w Niemczech. Może nie dałoby się ominąć AfD i dalej trzymać go za kordonem sanitarnym. Ale co takiego się stało? Może nie można byłoby, nie wiem, chociaż no, nie wiem, czy rzeczywiście ja cały czas trzymam się tej tezy, że to nie jest jeszcze ten moment, kiedy taki przełom w niemieckiej polityce mógłby się dokonać. W związku z tym negocjacje z socjaldemokratami, w które wszedł Fryderyk Merz w imieniu chadeków, były trochę właśnie w takiej sytuacji bezalternatywnej, czyli jakby niemiecka polityka znalazła się w takim momencie, gdzie nie ma za bardzo innych opcji. Jest albo taka opcja, że będzie ten rząd Merza z chadeków z socjaldemokratami, no albo już wtedy może być AfD, ale też nie wiadomo z kim, no bo nie ma większości takiej, która by dała jej władzę, więc tutaj nie ma za bardzo wyboru i też to w dużym stopniu zaważyło na tych negocjacjach, bo SPD, socjaldemokraci wiedzieli, że Merz nie ma innych opcji. Ten rząd musi powstać, ta koalicja musi się urodzić. W związku z tym mogli licytować bardzo wysoko, a Merz był od razu na pozycjach takich słabszych, tego, który musi, no a jednocześnie on jest bardzo rozambicjonowany, że tak bym powiedział, w kwestii swojego przyszłego bycia kanclerzem. No bardzo chce nim być, bardzo się do tego pali, no i jest w związku z tym gotowy dużo poświęcić, żeby to się stało, skutkiem czego no w tej umowie koalicyjnej ewidentnie socjaldemokraci dostali bardzo dużo. To zaraz porozmawiamy o tym, jaki będzie ten rząd Friedricha Merza, no bo on będzie i Merz będzie kanclerzem, ale powiedz, wytłumacz nam jeszcze... Do tego AfD. Do AfD. Co się stało, że AfD tak poszło nagle do góry? No z tego powodu właśnie, dlatego że bardzo wielu wyborców było niezadowolonych, rozczarowanych z tego, no jakie koncesje, żeby ten rząd powstał, ta koalicja się uformowała, Merz czyni. I to się zaczęło od kwestii zadłużenia, czyli no tego, co Merz zrobił zaraz po wyborach, kiedy wykorzystał taką furtkę prawną, która mu umożliwiła przegłosowanie zmiany konstytucji niemieckiej. No więc bardzo poważna rzecz, fundamentalna rzecz z punktu widzenia polityki i państwa, ale przez stary parlament. Czyli jakby no wyobraźmy sobie taką sytuację, poszliśmy zagłosować, wybraliśmy swoje partie, no z tego głosowania wynika to i to, a to nagle okazuje się, że zmiana konstytucji będzie po tych wyborach przegłosowana, ale jeszcze przez stary parlament, tak? No to poczulibyśmy się raczej głupio, nie? No i wielu Niemców... Co prawda jesteśmy przyzwyczajeni do poczucia się głupio. No ale wielu Niemców tego, co poczuło się się no bardzo głupio, w każdym razie potraktowani się poczuli w taki sposób bardzo instrumentalny przez Merza i to jeszcze w takiej kwestii no bardzo drażliwej, mianowicie, bo to chodziło o zmianę w konstytucji umożliwiającej zdjęcie hamulca zadłużeniowego, bo to było to dziedzictwo fiskalne jeszcze Angeli Merkel, wpisanie do niemieckiej konstytucji bardzo takich zaostrzonych kryteriów w zakresie możliwości zadłużania się przez państwo niemieckie i to zostało właśnie zniesione. Plus jeszcze Merz musiał zapłacić za zgodę na tę zmianę ze strony Zielonych tym, że do tej konstytucji wpisano neutralność klimatyczną w Niemczech do 2045 roku jako
konstytucyjny wymóg. No to wyobraźmy sobie, jakie to może mieć konsekwencje. No i wielu wyborców Hadecji szczególnie, tych, którzy głosowali na Merza, mając nadzieję, że to będzie ten polityk, który uzdrowi niemiecką gospodarkę, który przytnie właśnie różnego rodzaju szkodliwe rozwiązania polityki klimatycznej, który właśnie jednocześnie będzie restrykcyjny w zakresie zadłużania się państwa niemieckiego. No ci wszyscy wyborcy poczuli się no, nawet nie rozczarowani, ale po prostu zdradzeni. I faktycznie od tego momentu można zauważyć, że AfD zaczęła jeszcze bardziej zyskiwać w sondażach, aż do tego obecnego momentu, kiedy no, w tych niektórych sondażach ma już pierwsze miejsce. Rozczarowanie, a nawet złość, bym powiedział. To jest bardzo dziwne. Bo Spokojni Niemcy stają się wściekli. No, są rozzłoszczeni, tak? Zwłaszcza ta część głosująca na Hadecji. A pamiętajmy, że bardzo duża część wyborców AfD to są byli rozczarowani wyborcy niemieckiej Hadecji, więc no, tutaj te działania, które podjął Merz, żeby na końcu zostać jednak tym kanclerzem, mają jak na razie wysoką cenę. Zobaczymy, jak będzie, bo ja mówię, że jednak to trzeba jakby cały czas pamiętać o tym, że ten rząd dopiero powstanie, on dopiero wystartuje, zacznie działać i więc w tym sensie Merz ma jeszcze jakby duże pole manewru do tego, żeby nadrabiać te straty. To będzie zależało oczywiście od tego, czy się okaże skutecznym kanclerzem, czy wręcz przeciwnie. Jaki może być znaczy jaki będzie, bo to już wiemy, jaki będzie czy jaki prawdopodobnie będzie. Może nie realizować tej umowy, no ale bazując na podstawie tego, co jest zapisane w umowie. W sprawach dla nas najważniejszych, czyli zacznijmy od paradoksalnie nie Polski, tylko Ukrainy. Tam o Ukrainie jest w tej umowie dużo. Jak tak się czyta, nie znając całego kontekstu, no to wygląda, no to w ogóle teraz Ukraina zostanie tak wsparta mocno przez Niemcy, że hej. Ale czy rzeczywiście? No, znowuż zobaczymy. Na pewno jest tak, że ta umowa koalicyjna odzwierciedla mimo wszystko pewną zasadniczą zmianę, która zaszła w niemieckiej polityce w ostatnich latach, od 2022 roku, bo w tej umowie koalicyjnej mówi się także bardzo wyraźnie, że Rosja jest zagrożeniem. I że trzeba się szykować na to, żeby na to zagrożenie móc odpowiedzieć. I w tym kontekście też bym widział te deklaracje dotyczące Ukrainy. Inaczej mówiąc, można przyjąć, że ta koalicja, która powstała i ten rząd, który będzie, on będzie raczej tak kształtował politykę niemiecką i europejską, żeby Ukrainę wspierać i żeby szykować się jednak na zagrożenie, które idzie ze strony Rosji. To będzie oczywiście też w dużym stopniu zależeć od dużego obrazka, czyli od relacji transatlantyckich, tego jak się ułożą relacje między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, a także jak się ułożą relacje między Niemcami a Azją, głównie Chinami, no bo to też będzie w dużym stopniu wpływać na tą większą skalę tych zmian, o których mówimy i na to, czy Niemcy będą rzeczywiście faktycznie wspierać Ukrainę i przeciwstawiać się Rosji, czy będzie trochę inaczej. Ale z całą pewnością ta koalicja, ona odzwierciedla tą zmianę. Jak ona jest głęboka, co z tego wyniknie, no to zobaczymy. Na pewno zniesienie tego hamulca zadłużeniowego w niemieckiej konstytucji, o czym mówiliśmy wcześniej, no może mieć także przełożenie na zdolności Niemiec do tego, żeby no właśnie wspierać bardziej asertywną politykę bezpieczeństwa i obrony, w tym także wsparcie dla Ukrainy, bo będą większe możliwości finansowe w tym zakresie. Ale czy
tak będzie, no to dopiero się przekonamy o tym. Ale czy ten język tam używany jest inny i to, o czym się pisze, jest inne w stosunku do tego, co mówiło się do tej pory? No bo pamiętamy wszyscy słynne przemówienie wspaniałe kanclerza Scholza, kiedy mówił o Zeitenwende, no a potem przemówienie fajne, ale z tego niewiele wynikało i za tym nie szły fakty. Czy teraz jakby z lektury tego porozumienia i tego, co widzisz na niemieckiej scenie politycznej, atmosferze, która jest w Niemczech, którą być może też podkręcił Donald Trump, wynika, że rzeczywiście można liczyć na to, że ta pomoc będzie większa i inna niż tylko w deklaracjach i na papierze? Powiem tak, na pewno będzie trudniej wrócić do polityki w duchu schroederowskim, jeśli chodzi o politykę wschodnią, szczególnie wobec Rosji, co będzie miało też oczywiście konsekwencje dla polityki niemieckiej w kwestii Ukrainy, ale no to jakie będą tutaj możliwe pola działania, to trochę będzie zależało od tego, jak wojna w Ukrainie się będzie dalej toczyć, czy ona zostanie zamrożona, czy ona będzie eskalować, jaka będzie też pozycja Stanów Zjednoczonych wobec tej wojny, czy Trump się wkurzy i nie wiem, zacznie wykonywać jakieś zdecydowane ruchy wobec Putina, czy się obrazi albo zniechęci i rzuci zabawki do piaskownicy i pójdzie sobie gdzieś indziej. No tutaj jest tyle niewiadomych, że naprawdę ja bym nie ryzykował jakichś głębszych takich przewidywań. Natomiast, tak jak powiedziałem, z całą pewnością z tej umowy koalicyjnej wnioskuję, że trudniej byłoby, szczególnie socjaldemokratom, powrócić po prostu do takiej tradycji schroederowskiej, czyli ponownego zbliżenia z Rosją. To nie słychać znaczy, już że takich głosów? Nie, właśnie chciałem to powiedzieć. To nie znaczy, że nie będzie takich prób. One będą, dlatego że jest wystarczająco dużo środowisk politycznych i biznesowych, lobbystycznych, także i agenturalnych, które w Niemczech są zainteresowane tym, żeby jednak do tego zbliżenia dochodziło. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili raczej taki zwrot w niemieckiej polityce ku takiemu zbliżeniu z Rosją na szkodę Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Ukrainy, no, byłby bardzo trudny. Jego koszty byłyby zbyt duże. W związku z tym uważam, że rzeczywiście w tym punkcie ta umowa koalicyjna odzwierciedla pewną zmianę, która w niemieckiej polityce zaszła. No, ale z drugiej strony jest przecież partia, o której przed chwilą mówiliśmy, AfD, no, która jest prorosyjska, a w każdym razie nie jest antyrosyjska. No, część która tak, nie tej jest, partii jest. która no, na pewno nie jest tą siłą w Niemczech, która agituje na rzecz silnego wsparcia dla Ukrainy i wsparcia Ukrainy na rzecz zwycięstwa i pokonania Rosji, tak? No więc to... Tak, ale jest psychologiczna różnica polegająca na tym, że wydaje mi się, że Niemcy po raz pierwszy, i to sprawił Trump w ostatnich tygodniach, poczuli się zagrożeni. Oni się, bo do tej pory... Zagrożeni imperializmem Trumpa, czy imperializmem Nie, znaczy Putina? zagrożeni tym, że może przyjść wojna do nich Tak? też. Tam zaczyna takie... Tak myślę, że po raz pierwszy jakby zaczęło docierać do nich, że oni nie są aż tak całkiem bezpieczni i nie mogą zakładać, że nic im nie grozi. Na to poczucie zagrożenia i lęku oczywiście też się nałożyły te działania Trumpa. Strach, że on się może wycofać z Europy, że on może wywołać wojnę celną na wielką skalę, co dla Niemiec byłoby katastrofą. I myślę, w tym kontekście też ten lęk, że Rosja może rozpętać, że może zaatakować
przekonać także Unię Europejską i NATO, że to się może nie skończyć tylko i wyłącznie na Ukrainie. Myślę, że ten lęk dotarł, to poczucie zagrożenia dotarło wreszcie do nie tylko niemieckiego społeczeństwa, ale również do niemieckich polityków. To oczywiście może przynieść różne skutki, prawda? Z tego lęku różne rzeczy się mogą zrodzić, ale do tej pory było jednak tak, że Niemcy mieli jakoś takie uwewnętrznione, silne poczucie, że tak, tu się dzieją różne bardzo złe rzeczy. Oni też z tego powodu tracą, na przykład kwestie energetyczne, współpraca z Rosją, ale że głównie jednak są zasadniczo w takiej bezpiecznej, niezagrożonej pozycji. Myślę, że z Trumpem to się skończyło i że w związku z tym ta polityka nowego rządu Fryderyka Merza, ona już będzie funkcjonować w nowej psychologicznej sytuacji, a to ma znaczenie i że w związku z tym to, o czym ty mówiłeś w przypadku AfD, też będzie inaczej rezonować, jakby też już będzie funkcjonować w innym kontekście rzeczywiście takiego poczucia zagrożenia, że oczywiście nie chcemy wojny, chcemy pokoju, chcemy handlować, no ale nie możemy wykluczyć, że tutaj wojna może też i o nas zahaczyć i że musimy w związku z tym się do tego zacząć przygotowywać. Czy tam jest gotowość do odbudowy siły niemieckiej armii? No, ja bym powiedział, że ta zmiana psychologiczna daje pewną podstawę, że być może te zapowiedzi, które są dotyczące odbudowy niemieckiej armii i pieniądze, które się pojawiły, realne pieniądze, które się pojawiły za sprawą właśnie zrzucenia tego hamulca zadłużeniowego, dają podstawę do przypuszczeń, że to się może skończyć inaczej niż w przypadku owych zapowiedzi Olafa Scholza z 2022 roku, które poszły w piach, prawda? Jakby te wszystkie zapowiedzi i te 100 miliardów, które on tam wyczarował z kapelusza, jako ten fundusz na zbrojenia, no to wszystko właściwie w dużym stopniu poszło w piach i wydaje mi się, że też po tym doświadczeniu ja bym się raczej spodziewał, że Merz będzie próbował jakby pokazać, że on to robi na poważnie, będzie miał chyba, wszystko na to wskazuje, tak mi się, tak to wygląda, będzie miał również bardzo silnego i zdecydowanego ministra obrony, Pistoriusa, obecnego, chyba, bo to jeszcze te kwestie personalne nie są zdecydowane, ale Ministerstwo Obrony będzie po stronie socjaldemokratów, a więc można przypuszczać, że to będzie właśnie Pistorius, który jest tym politykiem w przeciwieństwie do poprzednich ministrów obrony różnych, łącznie z obecną panią przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen. Poważnym politykiem, on traktuje na poważnie to, co robi i wydaje się być zdeterminowany, żeby jednak tę sytuację niemieckiej Bundeswehry zmienić. On w poprzednim rządzie był tym, który wypowiadał się w sprawie Ukrainy najbardziej rozsądnie z naszego punktu widzenia, tylko nie był słuchany przez swojego kierownika. Tak, tam była silna partia pokoju w SPD, że ona jest. I ją też, Klingbeil, obecny szef SPD i ten, który prowadził z ramienia SPD negocjacje z Merzem, będzie też musiał sobie z tym problemem wewnętrznej opozycji poradzić. Czyli jest szansa, że Niemcy będą łożyć na armię i poważnie ją potraktują. A czy AfD mówi dużo o sile, o potrzebie budowy silnej armii niemieckiej? Znaczy tam, jak cały czas mówię, trzeba pamiętać, że AfD nie jest monolitem. To jest zlepek różnego rodzaju poglądów, różnego rodzaju grup wyborczych i z całą pewnością część wyborców AfD i polityków AfD są to zwolennicy takiej bardzo asertywnej polityki w zakresie odbudowy niemieckich zdolności wojskowych. Uważają, że powinno się w armię inwestować, ale z politycznego punktu widzenia z kolei
To może być teraz trudne, bo AfD no właśnie zaczęła budować swoją retorykę przeciwko Merzowi, właśnie tą retorykę zdrady. Zdradził was, wyborcy, mówił, że będzie oszczędzał, a tutaj po prostu otworzył skarbiec z pieniędzmi i będzie szastać waszymi euro na prawo i lewo. Więc jakby jest część wyborców, którzy przyjęłaby taki program modernizacji, odbudowy Bundeswehry, no właśnie w tym trybie patriotycznym, nacjonalistycznym dobrze, no ale jest ta retoryka, Merz oszukał, będzie teraz robił z waszymi pieniędzmi, co tylko będzie chciał. A czy przyjmiemy założenie, że oni Niemcy będą odbudowywać siłę swojej armii? Mają o tym pewne tradycje. Czy w AfD są tacy politycy, których ty byś się w takiej sytuacji obawiał za lat parę? Znaczy ja w ogóle uważam, że nie można w sposób jakby taki bezkrytyczny czy obojętny przyglądać się takim procesom w Niemczech jak odbudowa zdolności wojskowych Niemiec, bo no, to ma bardzo istotny wpływ na politykę. Siła militarna. Do tej pory Niemcy budowali swoją pozycję przede wszystkim na sile gospodarczej, na nadwyżkach handlowych i to było źródło ich wpływów, ich władzy. No i chcieli budować swój wpływ. I budowali w ten sposób. Mówili, że tego nie robią, ale de facto to robili. Więc bardzo skutecznie. Jakby trzeba też mieć świadomość tego, że jeżeli odbudują sobie zdolności militarne i wojskowe, no to też będą traktowali to jako instrument rozbudowy swojego wpływu. Szczególnie, że za tym idzie też niemiecki przemysł zbrojeniowy, który też ostrzy sobie pazury tutaj na różnego rodzaju duże pieniądze, jakie mogą przyjść z rządu czy z Unii Europejskiej też na produkcję, bo jest ogromne zapotrzebowanie i jest też ten społeczny właśnie lęk, że trzeba jednak coś tutaj robić, przygotowywać się na najgorsze. Więc ja jestem przeciwnikiem takiego obojętnego przyglądaniu się temu, co się dzieje, dlatego że my musimy też myśleć o tym, jak to może wyglądać za 5 lat, za 10 lat. No i musimy mieć świadomość tego, że te zmiany nie powinny iść w kierunku, który mógłby być dla nas jakimś problemem. Raczej tutaj powinniśmy budować, jeżeli to będzie możliwe, synergię w tej polityce bezpieczeństwa i obrony, jeżeli się da, niż jakąś taką sytuację asymetrii czy nierównowagi, który może być dla nas w pewnym momencie obciążeniem, czy nagle się okazać jakimś problemem. No, przede wszystkim to, co możemy zrobić na pewno, no bo wpłynąć na to, co dzieje się w Niemczech, mamy ograniczone możliwości. Jakieś oczywiście mamy, no bo jesteśmy ciągle w jednej organizacji, która ciągle istnieje. Ale to, co możemy robić, no to możemy budować własne zdolności i musimy to robić po to, żeby nie doszło do tej asymetrii zbyt dużej, ale to jest o Polsce, a nie o Niemczech. A czy takie głosy w ogóle pojawiają się w Niemczech, że nie budujmy silnej armii, bo to mamy z tym... Jest niemiecka lewica, jest ta partia pokoju w SPD, o której żeśmy już mówili, ale też jest niemiecka lewica, Die Linke, też jest Sarah Wagenknecht, która na szczęście, myślę, jednak okazała się po tych wyborach taką wydmuszką, ale jest lewica, Die Linke, która tak samo jak AfD, też oczywiście w innej skali, ale jednak też zdobywa coraz większe poparcie i jest w Bundestagu i jest silniejsza niż była. No i to są te partie, to są te środowiska, które tradycyjnie są, jakby to powiedzieć, antymilitarystyczne, czyli jakby właśnie krytykują tutaj budowanie armii, przygotowywanie się do wojny i w przypadku głosowań, podejmowania właśnie takich decyzji w parlamencie,
parlamencie, no, mogą mieć istotne znaczenie. Tutaj trzeba dodać jeden element, o którym często się zapomina, mianowicie armia niemiecka jest w dalszym ciągu armią parlamentarną. A to oznacza, że jej użycie poza terytorium Niemiec musi mieć zgodę niemieckiego parlamentu. To nie jest tak jak z prezydentem Trumpem, że można sobie wysłać niemieckich żołnierzy, tak jak on może wysłać sobie amerykańskich w dowolną część świata. I tak jak teraz do Panamy i się tak naprawdę nie pytać nikogo. To nie jest też tak jak w polskim Ale przypadku. za 10 lat niemiecka konstytucja może być zmieniona. Nie sądzę właśnie. To nie jest też tak, jak to było w polskim przypadku, kiedy, nie wiem, Kwaśniewski z Millerem wysłali polskich żołnierzy do Iraku tak naprawdę w taki sposób, co to polski Sejm został potraktowany jako Sejm niemy i nieistotny. W Niemczech to się traktuje bardzo poważnie i właśnie dlatego uważam, że to się raczej nie zmieni, także za 10 lat nie spodziewałbym się tego. I tę okoliczność trzeba mieć też na względzie, zwłaszcza jeżeli myślimy o różnych sojuszniczych zobowiązaniach, bo my sobie zawsze wyobrażamy, albo przynajmniej niektórzy sobie wyobrażają, że no właśnie bardzo dobrze, niech się Niemcy zbroją, no bo to będzie w razie czego jakieś wsparcie dla nas, prawda? No bo blisko przecież sąsiad za zachodniej... Jak Ruscy zaatakują Gdańsk, to Niemcy przyjadą bronić Gdańska. No to nie jest wcale takie oczywiste i także nie jest oczywiste z tego powodu, że armia w Niemczech jest armią parlamentarną. Nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby Niemcy bronili Gdańska, ale zostawmy to na boku. Ale porozmawiajmy właśnie o relacjach z Polską. No bo tam w tej umowie też mówi się o Polsce i w wypowiedziach rozmaitych Friedricha Merza Polska się pojawiała właściwie od początku. Czy jest duża szansa na to, że relacje między naszymi krajami, że my zaczniemy być traktowani w bardziej partnerski sposób przez naszego zachodniego sąsiada? Znaczy retoryka Merza jest taka, jakby istniała świadomość z jego strony, że jakby te relacje muszą być nie tylko dowartościowane, ale że jakby trzeba zmienić trochę format niemieckiej polityki względem właśnie tych zewnętrznych partnerów w Europie, że to nie może być tylko Francja, że to musi być również Polska i taka jest jego retoryka. To rzeczywiście w jego wypowiedziach się pojawia, no ale to też ja jestem ostrożny, bo myśmy już od niemieckich polityków bardzo różne rzeczy słyszeli. Angela Merkel, jak została kanclerzem, to mówiła, że też będzie za każdym razem, jak się udaje gdzieś na wschód, to najpierw będzie tutaj lądować w Warszawie i będzie rozmawiać z polskim rządem, z polskim prezydentem. Potem to wyglądało kompletnie inaczej. No ale taka jest retoryka Merza. Jeżeli chodzi o tą umowę koalicyjną, no to ona już moim zdaniem, tam też oczywiście kwestie związane z Polską się pojawiają, szczególnie te dotyczące upamiętnienia, czyli pomnika w Berlinie i tego nieszczęsnego niemieckiego domu niemiecko-polskiego. Ale tam się wprost mówi o postawieniu pomnika, o czym do tej pory... No tak. W niektórych artykułach można no i tam się pojawiają w związku z tym te kwestie, które są jakby ważne z polskiego punktu widzenia, ale z całą pewnością ta umowa koalicyjna nie odzwierciedla tej retoryki, o której mówiłem wcześniej. Czyli to nie jest tak, że istnieje jakaś równowaga między jakby tą uwagą, jaką się tam poświęca na przykład relacją z Francją, a na przykład właśnie relacjami z Polską. No i tam jest ta kwestia, która nie jest wprost deklarowana jako
kwestia, problem w relacjach polsko-niemieckich, ale która żywo relacji tych dotyczy. Mianowicie bardzo ważne kwestie dotyczące polityki migracyjnej. I tutaj tak naprawdę dochodzimy do zasadniczego To problemu. o tym jeszcze, to jeszcze za chwilę o tej polityce migracyjnej, ale z rzeczy pozytywnych, co może wynikać z tego troszkę lepszego, czy bardziej partnerskiego nastawienia do Polski, tej ekipy politycznej? No nie wiem, no to, że na przykład, nie wiem, zostanie odblokowany właśnie, zostanie zniesiona ta blokada na zbudowanie pomnika w Berlinie, bo moim zdaniem ten projekt został de facto w pewnym momencie zablokowany przez osoby, które były niechętne temu, żeby taki pomnik powstał, a paradoks polegał na tym, że to właśnie tym osobom oddano ten projekt do realizacji. No więc sytuacja raczej patowa. Nie wiem, co może z tej retoryki Merza konkretnie wynikać. Wiem natomiast, że no jego polityka będzie miała w różnych swoich aspektach, będzie wywoływać różnego rodzaju problemy i będzie konkretnym wyzwaniem dla polityki polskiej. Dlatego zacząłem mówić o polityce migracyjnej. Polityka migracyjna jest w ogóle głównym problemem w tej chwili tego powstającego rządu i samego Merza, moim zdaniem. To znaczy jego sukces w pierwszej fazie jego rządów będzie przede wszystkim mierzony tym, czy w polityce migracyjnej on odniesie z punktu widzenia niemieckich obywateli sukces, czy odniesie porażkę. I tutaj to będzie główny punkt uderzenia ze strony AfD, opozycji. On za to będzie punktowany, on za to będzie oceniany. W związku z tym on jest pod presją tego, żeby wykazać się sprawczością i sukcesem. Ma tego świadomość od dawna, bo już wcześniej jeszcze zanim ta umowa koalicyjna została podpisana, to przecież Merz wywołał całą burzę wokół zmian w prawie niemieckim dotyczącej migracji, właśnie po to, żeby pokazać, że jest zdolny ograniczyć negatywne skutki niekontrolowanej migracji do Niemiec. I to była ta sprawa najpierw uchwały podjętej wspólnie z AfD, za co dostał strasznie po głowie i został powyzywany od faszystów i nazistów, a później próba zmiany prawa, czyli ustawy w starym Bundestagu, gdzie poległ między innymi też za sprawą Angeli Merkel, która mu po prostu włożyła nogę w drzwi i przyczyniła się do jego porażki. Także on ma świadomość tego, zresztą także po tej kampanii wyborczej, która była zogniskowana tak naprawdę wokół kwestii migracji, że migracja jest podstawową sprawą, którą on musi załatwić. I teraz dlaczego to ma coś wspólnego z Polską? No bo jak on ją chce załatwić? I to, co właśnie... Odsyłając migrantów. Dokładnie. To, co też w kontekście tej umowy koalicyjnej różni komentatorzy, nawet niemieccy, wskazują na to, że jest zaskakujące, że wszystkie te różne projekty, które były na stole, nie wiem, na przykład budowania poza Unią Europejską, gdzieś w Albanii albo gdzieś w Afryce Północnej, takich centrów, gdzie można byłoby tą falę migracyjną zatrzymać, żeby oni nie wchodzili tutaj do Unii Europejskiej, żeby te sprawy jakby odeprzeć od siebie, od całej Unii Europejskiej. No wszystko to zostało zepchnięte na margines, to w ogóle nie jest już na stole, to nie jest już żaden rozwiązanie, o którym się mówi. Dlaczego? No bo to byłoby trudne i kosztowałoby bardzo dużo czasu, a on potrzebuje sukcesu od razu, natychmiast. No więc jak można to zrobić? No bardzo prosty sposób. Trzeba powiedzieć, że tak jak to Merz zresztą deklarował wielokrotnie, pójść populistycznie, czyli przywracamy kontrolę na granicach, będziemy kontrolować, odzyskujemy władzę nad swoimi własnymi granicami, a jak ktoś się prześlizgnie i będzie do nas przyjeżdżał, no to go będziemy odsyłać do sąsiadów. No to jest z punktu widzenia Polski, i nie tylko Polski zresztą, no duży problem.
I z tego, jak są różne szacunki, no to wiemy, oczywiście zależy jak kto liczy i co chce wyliczyć i co chce udowodnić, to mniej więcej od ponad roku, no gdzieś 10 000 takich osób zostało z Niemiec do Polski zawróconych w sumie. No więc można sobie wyobrazić, co będzie dalej teraz, w najbliższych nadchodzących miesiącach. No i to bezpośrednio będzie dotyczyć relacji polsko-niemieckich. To zapewne będzie wywoływać napięcia, no bo to jest ewidentny konflikt interesów, niezależnie od tego, jaki rząd mamy w Polsce. Ale jeszcze chciałem zapytać, niezależnie od tej sprawy migracji, czy twoim zdaniem Niemcy zaczynają rozumieć, że Polska to już nie jest ta sama Polska co 20 lat temu, że ma silniejszą gospodarkę, że będzie mieć silniejszą armię za chwilę, że to jest jednak partner, z którym trzeba się poważnie liczyć? Czy ta zmiana retoryki wynika z tego wyłącznie, że nie ma już złego Kaczyńskiego, tylko jest dobry Tusk, z którym jesteśmy w jednej grupie politycznej, mamy lepsze relacje i media bardziej lubią? Czy to jest głębsze? Zmiana nastawienia do Polski jest głębsza, czy to jest tylko partia, którą bardziej lubimy, jest u władzy? Znaczy ja powiem, że ja to jestem w ogóle sceptyczny. Także tutaj ja nie powiem niczego optymistycznego w tym zakresie. Dlatego, że oczywiście są artykuły, dziennikarze, którzy zauważają właśnie taką zmianę po polskiej stronie. Mówię o dziennikarzach niemieckich i o tekstach w niemieckiej prasie, w niemieckich mediach też, materiałach, które mówią o tym, no, że coś się w tym stosunku Polaków, czy patrzeniu Polaków na Niemcy zmieniło, że Polacy czują się bardziej pewni siebie, że no, nie są już tak skłonni do tego, żeby traktować Niemcy jako ten główny punkt odniesienia, że też mają jakby większe ambicje, większe możliwości, większe zasoby. Więc to jest oczywiście dostrzegane. Zwykle oczywiście tutaj się pojawia tradycyjne zupełnie ten zarzut, no, że to wynika też z takich nacjonalistycznych ciągot. No oczywiście jest inny rząd, ale on ma związane ręce, bo jest straszna opozycja i straszny prezydent, któremu całkowicie uniemożliwiają robienie czegokolwiek. No a poza tym, no jak wiemy, Polacy wessali, tu oczywiście żartuję, no ale to dokładnie tak można by było zrekonstruować. Wessali antyniemieckość z mlekiem. Ten prezydent jest taki bardzo antyniemiecki. Matki. No, właściwie każda postać krytyki niemieckiej polityki, to jest niesamowite, ale naprawdę, każda forma krytyki ze strony polskiej, kogokolwiek, jakichkolwiek decyzji czy poczynań w Niemczech jest od razu stemplowana jako antyniemieckość. To w ogóle jest z automatu. Czyli jak ja to odbieram? No, że zauważa się pewne zmiany, ale nie wychodzi się poza jakby swoją przestrzeń takiego komfortu, czyli że my wszystko robimy nadal dobrze, a oni tylko, jak wiadomo, no, nie rozumieją albo mają te obsesje swoje antyniemieckie. Na przykład, nie wiem, tytułują swoje podcasty Niemcy w ruinie. No i wtedy ten znak zapytania, ten znak zapytania wtedy ginie, co jest autentyczną historią, bo jak pewna niemiecka gazeta i pewien dziennikarz niemiecki, tutaj zresztą, który jest w Polsce, napisał taki artykuł, w którym się odwołał też do naszego podcastu, to napisał Niemcy w ruinie, ale już bez znaku zapytania. Bo jakby to jest jakby te wyobrażenia o tym, skąd ta krytyka w Polsce się bierze, z czego ona wynika, one są tak silne, że jakby psychologicznie Niemcy, moim zdaniem, nie przeszli wcale, niemiecka polityka i niemiecka opinia publiczna nie przeszła progu psychologicznego w sposobie postrzegania Polski. W związku z tym jestem sceptyczny, bo to też później ma swoje konsekwencje w polityce, właśnie takiej, jaką być może będzie uprawiał Merz, bo w sensie retorycznym on jest zdolny do tego, żeby mówić bardzo wiele o tym, że Polska jest teraz ważna, bo obiektywnie jest ważna i on to moim zdaniem też jako jakby no przytomny polityk rozumie. Ale z drugiej strony później jak wchodzimy w tą fazę
aplikowania konkretnych politycznych rozwiązań i rozwiązywania własnych problemów, no to ta Polska staje się właściwie tylko partnerem potrzebnym do tego, żeby rozwiązywać problemy z agendy niemieckiej, tak? Czyli jakby do tego to partnerstwo z Polską jest potrzebne. I w związku z tym ja uważam, że tak długo, dopóki polska polityka nie będzie zdolna do jasnego formułowania granic, gdzie są nasze interesy, z których my nie będziemy rezygnować, to się nie zmieni, dlatego że psychologicznie będę się upierał, niezależnie od retoryki, niemiecka polityka i niemiecka opinia publiczna nie przekroczyła pewnego istotnego progu psychologicznego w sposobie patrzenia na nas. To chyba też jest kwestia generacyjna. Nie? Tam muszą przyjść ludzie, którzy są po prostu z innego pokolenia, bo oni się wychowali trochę oczywiście na wielkim wstydzie za II wojnę, ale to jest takie poczucie, a potem no, my tu silni jesteśmy, a tam ta biedna Polska i ta Polska dla nich zawsze jest biedna, bo jeszcze mają tam gdzieś w jakichś stacjach telewizyjnych w pamięci mają obrazki sprzed 25 lat, to pamiętam, to mi akurat nie niemieccy, ale Austriacy, jakiś dziennikarze opowiadają, jak oni tam w telewizji publicznej z Polski czy i z Rumunii mieli tylko takie obrazki właśnie, jak jedzie wóz drabieniasty ciągniony przez konia i ile razy był materiał o Polsce, to oni po prostu wrzucali ten obrazek, bo nie mieli nowego. No tak, już nie ma oczywiście na szczęście tych zdjęć tej furmanki, ani Pałacu Kultury z McDonaldem, bo to zawsze były to takie przebitki, tam był na ścianie wschodniej tak zwanej w Warszawie był jeszcze ten McDonald, więc można było zrobić takie fajne zdjęcie zawsze, że był ten McDonald, a tam dalej był Pałac Kultury stalinowski, więc to zawsze świetnie dopełniało ten obraz. No więc oczywiście ten obraz się zmienił, no bo sukces jest ewidentny, no ale jakby założenie jest takie, że jakby mentalność pod tym sukcesem jest cały czas ta sama i w związku z tym no, trudno jest się porozumieć. Coś optymistycznego o tej koalicji będzie, no bo nie jest w naszym interesie, co wiem, no jest tak wielu Polaków, kiedy słyszy, że Niemcom nie idzie świetnie, tak, no to gdzieś tam się cieszą i może dlatego słuchają też takich, nie wiem, programów, gdzie Niemcy jakoś sugeruje się, że Niemcy że jakieś nawet znak zapytania, czy nie znak zapytania, ale fajnie posuwać. Nie, no u nas jest dobrze. Ale przecież nie jest w naszym interesie, znaczy dla nas, dla Polski, dla polskich przedsiębiorców, dla polskiej gospodarki lepiej, żeby niemiecka gospodarka szła dobrze, a nie źle. Nie no, oczywiście i dlatego na przykład... Czy z tego punktu widzenia ten rząd... No i dlatego na przykład właśnie bardzo mnie martwią ta krytyka tej umowy koalicyjnej ze strony ludzi w Niemczech, którzy spodziewali się, mieli taką nadzieję, że Merz przyniesie ze sobą zasadniczą zmianę polityki gospodarczej właśnie, która pozwoli ożywić niemiecką gospodarkę, odbudować niemiecką gospodarkę i właśnie ci są rozczarowani i rozłoszczeni dzisiaj, bo te propozycje, które ta umowa koalicyjna ze sobą przynosi, są bardzo takie no, poniżej tych oczekiwań. No i zobaczymy teraz, bo z jednej strony właśnie widać, że nie ma jakiejś takiej zdecydowanej woli do tego, żeby w gospodarce pójść ostro do przodu. Zresztą no, gro resortów gospodarczych, czy tam, które odpowiadają za gospodarkę, będzie jednak w rękach socjaldemokratów, co też będzie takie trudne dla Merza. W związku z tym jakby no, jest rozczarowanie ze strony zwolenników silniejszego takiego gospodarczego zwrotu w Niemczech. No ale z drugiej strony właśnie jest to oczekiwanie, że przecież ten rząd i ten kanclerz będzie dysponował gigantycznymi możliwościami finansowymi. Największymi w Europie.
I to jest coś, co jest no, na samym starcie już ogromnym takim asetem tego Merca i jego rządu, czyli bardzo duża przestrzeń do zadłużania się, co oczywiście jest no, bardzo silnym instrumentem, który można użyć. Z tego można bardzo wiele różnych rzeczy dobrych w sensie gospodarczym zrobić dla Niemiec, no a też można oczywiście dużo rzeczy złych zrobić, tak? Jakby to może przynieść dobre konsekwencje, ale jeżeli to się źle rozegra, to może to też stać się bardzo dużym problemem także w odniesieniu do partnerów Niemiec w Unii Europejskiej, no bo ta możliwość zadłużania się, którą mają dzisiaj, którą stworzyli sobie, zbudowali Niemcy, no spędza sen z powiek, nie wiem, polityką we Włoszech, w Hiszpanii, także nawet we Francji, tak? Więc to jest ogromny instrument, który Merz będzie miał do swojej dyspozycji. Czy on go zrobi z niego właściwy użytek, czy on dzięki temu napędzi niemiecką gospodarkę i czy to będzie miało pozytywny wpływ, no to się okaże. Ale to jest, jeśli szukasz jakichś pozytywów, no to może nie jest to pozytyw wprost, ale to otwiera jakąś przestrzeń ewentualnej pozytywnej zmiany. A jak będzie, zobaczymy. Jak mawiał kiedyś Kazimierz Górski, taki trener. Możemy Pamiętam. wygrać, możemy przegrać, a może będzie remis. Tak jest. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Marek Cichocki, dzięki serdeczne. Dziękuję Państwu. Przypominam o Szkole Przywództwa. Zajrzyjcie, link do Szkoły Przywództwa znajdziecie Państwo pod nagraniem. Zachęcam serdecznie do aplikowania. Pozdrawiam, do widzenia. Nagraj to w blisko.